Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w piątej części serwetki numer 13. Jesteśmy aktualnie po 28 rzędach. Serwetka prezentuje się następująco. W dzisiejszej części zaprezentuję rządki od 29 do 33. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Rządek 29 zaczynamy od 5 oczek łańcuszka na łuk i półsłupka nad czwartym słupkiem. 5 oczek łańcuszka, półsłupek znów nad czwartym słupkiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek w czwarte oczko, 5 oczek łańcuszka, półsłupek w czwarte oczko. Czyli motyw w tym rzędzie będzie wyglądał tak, że robimy 5 oczek łańcuszka i półsłupek w czwarte oczko, czyli na środku tych 7 słupków i nad słupkiem. Tu mieliśmy nad łukiem 7 słupków i nad słupkiem 1 słupek, czyli łącznie 8. Zatem jak będziemy wykonywać półsłupki, będziemy wbijać się w czwarte i w 8 oczko, czyli na środku i na końcu tej sekwencji. I takich łuków po 5 oczek łańcuszka wykonujemy aż tutaj nad tym motywem. Kończymy je tutaj. Czyli wykonujemy najpierw 5 oczek łańcuszka i półsłupek. I tu ostatni łuk z 5 oczek łańcuszka, półsłupek w czwarte oczko i widzimy, tutaj mieliśmy 3 oczka łańcuszka, 3 słupki, 3 oczka łańcuszka zamiast łuku. Teraz wykonamy 7 oczek łańcuszka, półsłupek nad drugim słupkiem, 7 oczek łańcuszka, i półsłupek tutaj w czwarte oczko. I tak będzie prezentował się motyw w rzędzie 29, czyli wszędzie mamy łuki po 5 oczek łańcuszka i półsłupek w co czwarte oczko. Tutaj do tego fragmentu nad tym motywem mamy 7 oczek łańcuszka, półsłupek w drugie oczko i 7 oczek łańcuszka. A dalej po 5 oczek łańcuszka wszędzie. Powtarzamy ten motyw do końca rzędu. Mamy ostatnie 5 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w początek robótki. Tak zakończyliśmy rządek 29. Mamy w tym rzędzie same łuki. Rządek 30 zaczynamy od przejścia na środek łuku, zatem wykonujemy oczko ścisłe pod łukiem, oczko ścisłe w jedno oczko łańcuszka i oczko ścisłe w kolejne oczko łańcuszka. Tak, żebyśmy byli tutaj na środku łuku. 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod następny łuk i tak wykonujemy 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod łukiem. Tutaj cały ten fragment
aż do przedostatniego łuku tutaj przed tym motywem. I tutaj mamy, tu mamy ten łuk z 7 oczek, tu wcześniej z 5, czyli zatrzymaliśmy się tutaj na tym przedostatnim łuku z 5 oczek i teraz wykonamy 3 oczka łańcuszka, słupek nad tym łukiem właśnie z 5 oczek, 7 oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą, gdzie pierwszy z tych słupków wbijamy w 5. oczku łańcuszka, przerabiamy przez 2, nabieramy dwukrotnie, a drugi słupek podwójnie nawinięty wbijamy w 3. oczko, przez 2 i teraz przez wszystkie 3 pętelki. Mamy w ten sposób wykonane 2 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą. 7 oczek łańcuszka, nad pierwszym łukiem z 5 oczek wykonujemy słupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem. I tak będzie prezentował się motyw w tym rzędzie. Wykonujemy 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad łukiem, nad wszystkimi tymi łukami, które tutaj mamy, do przedostatniego łuku z 5 oczek. Tu jeszcze raz zademonstruję, jak wykonujemy motyw nad tym fragmentem tutaj. Zatem tutaj do przedostatniego łuku wykonujemy 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad łukiem. I mamy teraz ostatni półsłupek nad tym przedostatnim łukiem z 5 oczek. I teraz tutaj nad tym fragmentem wykonamy 3 oczka łańcuszka, słupek nad łukiem z 5 oczek, 7 oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą, gdzie pierwszy słupek wbijamy w 5. oczko łańcuszka, a drugi ten słupek podwójnie nawinięty wbijamy się w następny łuk, 3. oczko. I mamy 2 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą. Następnie 7 oczek łańcuszka, słupek nad pierwszym łukiem z 5 oczek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod następnym łukiem i tak dalej powtarzamy ten motyw. Czyli nad przedostatnim łukiem z 5 oczek mamy 3 oczka łańcuszka, słupek nad łukiem, 7 oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą, gdzie pierwszy wbijamy w 5. oczko pierwszego łuku, a drugi w 3. oczko drugiego łuku. 7 oczek łańcuszka, słupek nad łukiem, 3 oczka łańcuszka,
półsłupek nad łukiem. I dalej pomiędzy mamy wszędzie 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad łukiem. Motyw ten powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 3 oczka łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwsze oczko z tego rzędu. I mamy gotową serwetkę po 30 rzędach. 30 rząd prezentuje się następująco. Rządek 31 zaczynamy od przejścia na środek łuku, zatem wykonujemy oczko ścisłe pod łukiem, oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka i oczko ścisłe, drugie oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka i półsłupek, następnie 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad kolejnym łukiem i tak dalej wykonujemy. 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, aż dojdziemy tutaj do tego motywu. I dotarliśmy tymi łukami z 5 oczek łańcuszka tutaj nad ten motyw, gdzie wcześniej tutaj mamy te 2 słupki podwójnie nawinięte połączone górą i jeszcze wcześniej 3 oczka łańcuszka i słupek. To kończymy te nasze łuki z 5 oczek na łuku jeszcze z 5 oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu. Teraz jesteśmy tutaj nad łukiem, mamy 7 oczek łańcuszka, przechodzimy nad ten motyw 2 słupków podwójnie nawiniętych połączonych górą i nad łukiem tutaj z tej strony wykonujemy 3 półsłupki. Półsłupek nad tą 2 słupków połączonych górą i 3 półsłupki nad kolejnym łukiem. Tu z prawej strony. I łącznie tutaj mamy 7 półsłupków. 7 oczek łańcuszka. Półsłupek nad łukiem z 5 oczek. Tutaj ten łuk był z 3 oczek, zatem przechodzimy aż tutaj do następnego łuku i wykonujemy półsłupek. 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad kolejnym łukiem i tak dalej powtarzamy w tym rzędzie. Czyli tutaj wszędzie nad tymi łukami z 5 oczek powtarzamy 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad łukiem do ostatniego łuku z 5 oczek, który mieliśmy tutaj nad tym fragmentem. Jak dojdziemy do tego momentu, to wykonujemy 7 oczek łańcuszka, 3 półsłupki nad tym długim łukiem z lewej strony, półsłupek nad 2 słupków połączonych górą, 3 półsłupki tutaj nad łukiem z prawej strony i 7 oczek łańcuszka. Motyw powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 7 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. I tak zakończyliśmy rządek 31.
Rządek 32 zaczynamy od przejścia na środek łuku, zatem robimy oczko ścisłe pod łukiem, oczko ścisłe w pierwsze oczko, i oczko ścisłe drugie oczko łańcuszka. 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem i tu w tym rzędzie tak samo powtarzamy wszędzie te półsłupki z 5 łuki z 5 oczek łańcuszka i półsłupki nad łukami, aż do tego fragmentu tutaj, czyli robimy 5 oczek łańcuszka do tego łuku ostatniego z 5 oczek. Tu mamy łuk z 7, robimy dotąd. Mamy ostatni półsłupek nad łukiem i teraz wykonamy 7 oczek łańcuszka, nad łukiem z lewej strony tego łuku wykonamy 2 półsłupki. Tu w poprzednim rzędzie mieliśmy 7 półsłupków, nad każdym z nich robimy po półsłupku. I nad tym łukiem, z prawej strony tym razem, wykonujemy 2 półsłupki. 7 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem z 5 oczek i tak będzie wyglądał motyw w rzędzie 32. Tu wszędzie nad łukami z 5 oczek powtarzamy 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad łukiem, a tu nad tym dużym motywem wykonamy 7 oczek łańcuszka, 2 półsłupki nad łukiem z lewej strony, nad 7 półsłupkami z poprzedniego rzędu po półsłupku i 2 półsłupki nad następnym łukiem, tym razem z prawej strony. Łącznie w tym rzędzie będziemy mieć 11 półsłupków. Później 7 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem z 5 oczek i motyw powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 7 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem. Mamy gotowy rządek 32. Rządek 33 zaczynamy od przejścia na środek łuku, czyli robimy 2 oczka ścisłe w oczka na łuku. Jesteśmy na środku. Oczko łańcuszka i półsłupek w to samo oczko. 3 oczka łańcuszka. Nad pierwszym łukiem wykonujemy 3 słupki podwójnie nawinięte. Pikotek z 3 oczek. Czyli 3 oczka łańcuszka, zamykamy tutaj u podstawy oczkiem ścisłym, tworząc pikotek.
I jeszcze nad tym samym łukiem 2 słupki podwójnie nawinięte. Czyli łącznie nad tym pierwszym łukiem mamy 5 słupków podwójnie nawiniętych i nad trzecim z nich jest pikotek. 3 oczka łańcuszka. Nad następnym łukiem wykonujemy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Nad kolejnym łukiem 3 słupki podwójnie nawinięte. Pikotek z 3 oczek. I jeszcze 2 słupki podwójnie nawinięte pod tym samym łukiem. 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem. Tu w ten sposób stworzyło nam się takie zakończenie. Powtarzamy to zakończenie jeszcze 3-krotnie nad tymi kolejnymi 6 łukami. Czyli 3 oczka łańcuszka nad każdym, nad łukiem 3 słupki podwójnie nawinięte. Pikotek z 3 oczek. 2 słupki podwójnie nawinięte. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek nad następnym łukiem. Widzimy, mamy kolejny raz wykonany ten fragment. Powtarzamy go jeszcze 2-krotnie. Łącznie tutaj chcemy mieć 5 takich elementów. Mamy 3, w związku z tym jeszcze powtarzamy go 2-krotnie. Mamy już wykonany 5-krotnie ten fragmencik. Jesteśmy tutaj nad motywem, gdzie wcześniej mieliśmy 11 półsłupków w poprzednim rzędzie. Ten fragment zaczynamy od 7 oczek łańcuszka. Następnie nad łukiem wykonamy 2 półsłupki nad łukiem z lewej strony. Nad każdym z 11 półsłupków robimy po półsłupku. I 11 mamy. Następnie 11 oczek łańcuszka. Wracamy tutaj nad trzeci półsłupek i robimy oczko ścisłe. Najłatwiej jest odwrócić sobie robótkę i tutaj mamy 2 pierwsze półsłupki i trzeci wbijamy się właśnie w ten trzeci, robimy oczko ścisłe. Odwracamy z powrotem. Tu możemy sobie pętelkę przełożyć z nitką. Odwracamy i mamy taki łuk, który teraz będziemy obrabiać. Najpierw zrobimy półsłupek. Wszystko będzie nad tym jednym łukiem. Najpierw robimy półsłupek, następnie półsłupek
nawinięty, 5 słupków, pikotek z 3 oczek, i dalej nad łukiem 5 słupków, półsłupek nawinięty i półsłupek. Mamy wykonany ten fragment nad łukiem. Następnie robimy oczko ścisłe, to samo oczko, z którego zaczynaliśmy robić te oczka łańcuszka. I wykończenie tego łuku wygląda tak. Dalej mamy 2 półsłupki pod łukiem i 7 oczek łańcuszka. Półsłupek nad pierwszym łukiem. I to jest cały motyw w ostatnim 33 rzędzie. Tutaj mamy powtórzone 5-krotnie takie elementy, a tutaj, gdzie były te półsłupki, jest taki większy fragmencik. Jeszcze raz pokażę, jak wygląda ten ostatni rząd. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na łuk, następnie nad następnym łukiem 3 słupki podwójnie nawinięte, pikotek z 3 oczek, i jeszcze 2 słupki podwójnie nawinięte pod tym samym łukiem. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek nad łukiem. Takich elementów, gdzie mamy 3 oczka łańcuszka, 3 słupki podwójnie nawinięte, pikotek, 2 słupki podwójnie nawinięte, 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad następnym łukiem, tutaj wykonamy łącznie 5. Mamy już 5-krotnie powtórzony motyw. Przechodzimy do ostatniego fragmentu. Tu zaczynamy od 7 oczek łańcuszka, 2 półsłupki nad łukiem bliżej środka, czyli bliżej tej lewej strony, 11 półsłupków nad 11 półsłupkami, jedenaście oczek łańcuszka, wracamy robótką nad 3 półsłupek i robimy oczko ścisłe. Łatwiej będzie odwrócić sobie robótkę, wtedy wbić się nad tym 3 półsłupkiem i robimy oczko ścisłe. Odwracamy z powrotem i będziemy teraz obrabiać ten łuk. Zaczynamy od półsłupka, półsłupek nawinięty, 5 słupków, pikotek z 3 oczek, i z drugiej strony łuku 5 słupków, półsłupek nawinięty i półsłupek. Oczko ścisłe w to samo oczko, z którego zaczynaliśmy robić te oczka łańcuszka, czyli nad ostatnim półsłupkiem. Nad łukiem
Z prawej strony wykonujemy 2 półsłupki, 7 oczek łańcuszka, półsłupek nad pierwszym łukiem z 5 oczek. Mamy powtórzony motyw drugi raz. Powtarzamy ten motyw do końca okrążenia. Mamy usztywnioną i wykrochmaloną serwetkę i serwetka prezentuje się następująco. Tutaj, tak jak mówiłam, wyciągamy pikotki, usztywniamy tak, żeby były wszystkie ładnie widoczne. Serwetka w moim wykonaniu ma aż 50 cm średnicy. Jeśli wykonacie ją troszeczkę grubszą nicią, to na pewno wyjdzie troszkę większa. Na tym kończymy serwetkę niespodziankę. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma szydełkowania jest dla Was fajniejsza, że pokazuję Wam kolejne części wzoru, czy wolicie mieć całą serwetkę od razu widoczną i wtedy ją szydełkować. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.